Dzień dobry, kochani. Z tej strony Zomek. Dzisiaj środa, dzień Solarpunka? No właśnie. Rzuciło mi się w oczy. Nic o tej grze nie wiem. Wiem tylko tyle, że w sumie z gatunku survivali. Wydaje się być na pierwszy rzut oka bardzo chillowa. Przynajmniej na tą chwilę, co sobie zdążyłem gdzieś tam to zobaczyć na samym początku. Się wydaje być naprawdę spokojną grą. Chociaż nie jest powiedziane, że będą jakieś przeboje po drodze i się okaże, że nieźle da nam popalić. W sumie bardziej w formie testów to sobie chciałem zobaczyć w ogóle, o co w tym biega. Być może zostanie na dłużej z nami. Zobaczymy. Co tam w ustawieniach mamy? Standardowo język polski jest, wow. Obraz, wysoka, ok, rozdziałka jest. Sterowanie, czułość myszy, bla bla bla. Zapisz, wróć. Postać. No, kreator postaci, moi drodzy, uproszczony do granic możliwości. Totalna prostota. Ale dobra. Fryzurka. Ona mi przypomina postać z tego, z Death Stranding. Kolor włosów. No dobra, niech będzie. Nie będziemy się nad tym rozwodzić. Nazwiemy świat. Brodziaty. Niech będzie. Standardowy zalecany. Aha, tu jest jeszcze łagodny. 50% mniej do głodu, pragnienia. Śmierć nie powoduje utraty ekwipunku. Wow. Dobra, gra w ogóle nie wygląda, a jeszcze będzie można zginąć. Okej. Na standardowym byśmy sobie zagrali. Po śmierci przedmioty znikają z ekwipunku i trzeba je odzyskać. Piorun może cię trafić i zranić. Okej, dobra, zacznijmy w takim razie. I zobaczmy, z czym to się będzie jadło i na ile to będzie trudne. Bo naprawdę gra jest chyba bardzo niepozorna i widzę, że standardowo się zaczyna, jak większość survivali w tym momencie, bo chyba w tej grze klockowej, kurczę, ostatniej, nie pamiętam, też dosyć było podobny początek, a jeszcze mi się kojarzy, że Palworld również był bardzo podobny. Dobra, jak to tu wygląda? Mamy siekierę, to sobie zetnijmy standardowo drzewo, jak przystało na same początki. Tutaj nie trzeba w ogóle rozbijać tego na bardziej, można się normalnie oddalić, to drzewo powinno zniknąć i wlecieć nam do ekwipunku. No właśnie. Sprint, za duży głód, aby wykonać sprint. Dobra. Patyczki, malinki. Ej, no naprawdę, przyznajcie, że gra jest bardzo niepozorna. I to do granic możliwości. Bawełna, ok. Tej liście patyki w ten sposób można zbierać. Okidoki. Niech będzie. Zaraz, chwilunia, moment. Samouczki wyświetl. Ukryj. Wyświetl. No, powinien tu się samouczek nam pokazać, a z jakichś przyczyn bliżej mi nieznanych się nie pojawił. No dobra. To co będę pamiętał, to sobie sprawdzimy. Dobra, malinki to trzeba było na pewno zbierać. Maliny 16 kamienia i 8 patyków. Patyka. Boże. Tam w ogóle w oddali jakieś sterowce są. Okej. Serio. Nie wiem w ogóle, o co chodzi w tym tytule.
Na razie to jest kwestia przetrwania i zobaczenia, o co tu w ogóle biega i z czym to się wszystko będzie jadło. Jesteśmy nienajedzeni, więc sobie zjedzmy malinki, skoro już je nazbieraliśmy. Maliny nam dodają pożywienie oraz trochę wody. O, kura nam sobie chodzi. Dobra, teraz możemy sprintować. Ok, pod F możemy sobie wytworzyć... Kilof by się nam przydał, topór, młotek budowlany. Patyki można z drewna robić, motyka jest nam potrzebna, stół rzemieślniczy również i podręcznik przetrwania. Pomieść tę książkę w dowolnym miejscu, aby ją przeczytać. Dobra, tym oto sposobem w sumie się nam udało wszystko ogarnąć. Teraz tylko należy sobie to wszystko przerzucić w odpowiednie miejsca i będzie można działać dalej. To w ten sposób, to tutaj. To sobie zostawię. Stół warsztatowy sobie damy tutaj, książkę damy tu. A, jeszcze motykę mamy. Właśnie. Nasiona bawełny, to trzeba będzie zasadzić. Ja nie wiem, gdzie się rozbijamy. Myślę, że tutaj tak przy jeziorku powinno być całkiem przyjemnie. Czy ja tą książkę mogę... A mogę sobie tutaj położyć, fajnie. Podręcznik przetrwania, niezbędne. Wczesna uprawa malin jest niezwykle ważna dla zapewnienia stałych dostaw żywności. Maliny pomagają również nieco ugasić pragnienie, chronić przed burzą w swoim domu. Dojrzałe rośliny mogą ulec zniszczeniu podczas burzy, jeśli nie są osłonięte przed wiatrem. Najlepszym rozwiązaniem jest zebranie plonów przed burzą lub zbudowanie szklarni. Ok. Rozumiem, że jakiś zbiornik na deszczówkę. Dobra, wiecie co? Będziemy to poznawać jakoś na bieżąco, myślę. Sterowiec. Ok, możesz uzyskać części z rozbitego sterowca, części do ulepszenia sterowca. Nabyte od kupca są dodawane do najważniejszych przedmiotów w ekwipunku. Można je wykorzystać na przystani, aby zwiększyć zasięg sterowca. Ok. Zwierzęta. Pełne, ok. Dotowane do innych miejsc za pomocą środka transportu dla zwierząt. Umieść bazę w miejscu, do którego chcesz je przewieźć. Ok. No dobra. Moi drodzy, jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Na razie byśmy sobie zasadzili te malinki, które mamy już zebrane. Tutaj 4 pola. O, przynajmniej nie będziemy musieli tego podlewać. Standardowo sadzonko. I tutaj jeszcze mieliśmy właśnie bawełnę. To może sobie to w ogóle damy tutaj. I w ten sposób. Dobra, mamy to. Ale tak czy siak by dobrze było chyba zrobić konewkę. Bo nie będzie przecież lało cały czas, więc wypadałoby tą konewkę jednak chcąc nie chcąc zrobić. Dobra, czyli tak, to się nam będzie dosyć szybko psuć. Ups. Ale sobie pozbieramy wszystko, co nam będzie potrzebne. Dobra. I teraz tak, tu są jeszcze kamienie. Tą kurę na razie zostawię, chociaż korci mnie sprawdzić, czy jesteśmy w stanie ją jakkolwiek zranić. Dobra. Rozejrzyjmy się w ogóle, co tu jest.
Bawełna. To pamiętam, że jest nam dosyć mocno potrzebne. Tutaj co jest? Tu było chyba glina, o ile się nie mylę, albo... Nie, tu jest ruda żelaza. Dobra, to będzie przyszłościowa sprawa. Na razie... Zobaczmy, co tu jeszcze możemy zrobić. Ognisko. Ale ognisko to już, moi drodzy, wiem i mogę wam powiedzieć, że jak pada deszcz, to ono gaśnie, więc nie widzę za bardzo sensu. Dobra, stół badawczy. Tkanina nam jest potrzebna. A żeby zrobić tkaninę, potrzebujemy bawełnę. Dobra, zróbmy sobie to w ten sposób. Stół badawczy. Stojąca pochodnia. Nie doszedłem do etapu, żeby sprawdzić, czy tutaj będziemy mogli jakoś, wiecie, bardziej gotować. Ale tak zauważyłem jedną rzecz, że po pierwsze w dowolnym miejscu możemy sobie zasadzić te sadzonki drzewek. I ich akurat nie trzeba podlewać, ale na pewno trzeba podlewać to, co uprawiamy właśnie na grządkach. To mamy tutaj. O, jeszcze jedna bawełna tutaj się ostała. Tego też pamiętam, że dosyć sporo potrzebujemy. Konewkę mamy, właśnie. To sobie przerzućmy tu. To tutaj, to tutaj. Jeszcze ten stół badawczy sobie damy, myślę, że może po tej stronie. Bo stąd chyba już wszystko mamy zrobione. Zobaczmy ten stół badawczy. Zbiornik na deszczówkę. Zbiera wodę podczas deszczu. Może być potem używana do picia lub do napełniania konewki. No właśnie, tutaj jest jeszcze studnia. Służy do czerpania wody do konewki. Woda ze studni jest brudna i nie nadaje się do picia. A przez to, żeśmy się osiedlili w tym miejscu, że mamy blisko zbiornik wodny, to w sumie tej studni nie musimy robić, ale to jest... Podejrzewam, że będą jakieś miejscówki, które jednak nie będą miały tak blisko blisko, wiecie czego, zbiorników wodnych i jednak będziemy musieli tą studnię budować. Odblokuj poziom drugi i tutaj potrzebujemy wosk pszczeli, czyli ul będziemy potrzebować. Dodatkowe odblokowania świeczkę będziemy mogli robić. Dobra, wszystko mamy odblokowane. Tak. I teraz zostało jeszcze poczekać na wosk pszczeli. Dobra. Tutaj mamy... To mamy łóżko, dwie bawełny potrzebujemy, takie luźne i łóżka nie możemy wstawiać bezpośrednio na polu. Musi być zadaszenie, więc będzie trzeba sobie już pomyśleć o jakimś prowizorycznym domku przynajmniej. I teraz tak. Trzeba wybudować sobie fundamenty, a zanim fundamenty, to trzeba jeszcze pozbierać drewno. Dobrze, to całkiem sporo tego drewna tutaj mamy gdzieś w okolicy, więc nie trzeba jakoś nie wiadomo jak daleko chodzić. I chyba drzewa odrastają? Nie, raczej nie odrastają, tylko faktycznie będzie trzeba je sadzić. Dobra, wybudujemy sobie prowizorkę schronienia. Pójdziemy się przejść na spacer. I tak zauważyłem, że chyba młotek się nie psuje.
Dobra, mamy to. Szkła jeszcze niestety nie możemy zrobić, więc drzwi z oknem niestety nam odpadają, ale możemy sobie zrobić prowizoryczną chatkę bez okien. O. No tak, drewna tutaj schodzi naprawdę bardzo dużo. Ale naprawdę nie jest źle. Kurczę, no przyjemnie ta gra wygląda. Jeszcze ta muzyczka taka bardziej relaksująca. Tam jakby był kupiec albo coś takiego? Bo wiecie, przed nagrywkami w ogóle nie doszedłem do etapu jakiegoś tam, nie wiem, latania czy czegokolwiek innego. Więc będziemy sobie to gdzieś tam odkrywać na bieżąco. Tak, skończył nam się topór. Patyki i kamienie są potrzebne. Zróbmy sobie od razu 2, myślę. Ile mamy? 32 deski. No dobrze, jeszcze trochę tego drewna musimy jednak nazbierać. W sumie tak, wiem, mogłem sobie gdzieś tam mniejsze to pomieszczenie zacząć budować, ale chciałem sprawdzić, jak będzie wyglądała sprawa tutaj z budowaniem dachu. I uprzedzając jakieś tam pytania, tak, jest tu fall damage. Także trzeba uważać, skąd się skacze. I dodatkowo do pewnych miejsc, tak jak tutaj, czasem będzie prowadziła jakaś ścieżka, jak zauważyłem, ale często gęsto nie obejdzie się bez budowania. Zresztą zaraz zobaczycie. Dobra, tutaj mamy to. I tak właśnie, jeszcze jedna sprawa, bo zauważyłem, jak są takie tego typu skałki, na samym początku myślałem, że będzie wypadał z nich kamień, ale nie. Z tego akurat wypada piasek. Więc to są jakby kamienie piaskowca. Z tych kamieni, które są gdzieś tam na trawie, to faktycznie wypadają dopiero kamienie z tego. Dobra, trochę kamieni mamy. Dodatkowo mamy sobie... O, się tu ciemno zaczyna robić. No i właśnie, moi drodzy, tutaj już nie przejdziemy. Więc musimy sobie zrobić prowizorkę schodów. Przynajmniej nie trzeba jakiegoś tam stelaża robić do nich. Nie mogą sobie tak po prostu wisieć. No. Ale w ten sposób będzie się odbywała jakaś tam eksploracja po miejscach, które nie są dostępne. A my sobie zobaczmy, co tu jeszcze w ogóle jest. Co to jest? O, okej, coś... Uzyskano części sterowca. Okej. Jedne techniczne elementy składowe sterowca. Okej. Ciekawe, czy gdzieś tu jeszcze są dostępne kolejne części. Nie ma tutaj motywu z przeciążeniem. Co w sumie przyznam szczerze, trochę mnie cieszy. No właśnie, tutaj można się wywalić na głupi łeb. Nie wiem, naprawdę, gra wygląda bardzo chillowo i bardzo się zdziwię, jak się okaże, że tu będzie jakaś walka i jakieś większe problemy
jakieś przeciwności dziwne losu. Dobra, teraz tak. Zróbmy sobie daszek. W ogóle jakie ładne lukarny można tutaj robić. Połączenie dachowe. Okej, dobra, ale my się skupmy na gdzieś tam standardowym daszku, myślę. W ten sposób. I teraz tutaj by fajnie było zrobić sobie coś takiego właśnie. No. I przyznam, że całkiem przyjemnie się to gdzieś tam przykleja jedno do drugiego. Bo w niektórych grach to jest problematyczna sprawa, bym powiedział. A tu naprawdę ładnie te krawędzi wychwytuje. Przynajmniej na tą chwilę, co gdzieś tutaj pograłem, to nie zwróciłem uwagi, żeby był jakiś problem z tym. Dobra, tutaj w ten sposób i tutaj jeszcze tą połówkę musimy sobie wstawić. No i mamy prowizoryczny domek. Teoretycznie jeszcze można się tutaj pobawić w końcówkę trójkątna dachu. No właśnie. W ten sposób. I tak. Dodamy tutaj. Gdzie ta końcówka? Tutaj jest. No dobra, a teraz naczelne moje pytanie brzmi. Czy... No dobra, ale tutaj... No właśnie, to jest ta rzecz, której troszeczkę jakby nie rozumiem, bo tu mi pozwoliło faktycznie dodać taki wypustek, ale w to miejsce już nie mogę tego zrobić i... Nie wiem... Dlaczego... Końcówka boczna dachu... No to jest to, ale... Zaraz, gdzieś tu się coś... No nie mogę tego zrobić. A nie chcę takiego wielkiego tego dachu przedłużać. Dobra, jak ktoś coś wie bardziej w tym temacie, co by można było tutaj dobudować, to dajcie znać proszę w komentarzu. Bo naprawdę brakuje mi tutaj. Okej. Czy ja mogę zrobić łóżko? Fajnie by było. Możemy. Sobie już tutaj ustawmy w domu. I prześpijmy się do rana. Może przestanie akurat padać. I całkiem przyjemnie. Jakiś achievement dostałem. A, i możemy sobie już pozbierać to, co się udało wyhodować. To od razu sobie posadzimy kolejne malinki i kolejną bawełnę, bo tego to naprawdę bardzo dużo będzie chyba schodzić. Takie mam wrażenie. Akurat tak się trafia, że cały czas pada, więc to mnie bez problemu. Nie to? To. Zbiornik na deszczówkę sobie zróbmy. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Ten ul trzeba zrobić. Drewno patyki. Dobra, zbiornik na deszczówkę sobie damy tutaj. I pościnajmy jeszcze trochę drzew, żeby ten ul wybudować.
żeby odblokować drugi poziom tego naszego stołu warsztatowego, czy jak to się to tam zwie. Podejrzewam, że stół warsztatowy. A, tylko patyki z tego nie wypadają. Jak się ścina drzewa. Dobra, to... Z tego same liście wypadają. O, z tego już wypadają patyczki. Okay. Zaraz, czy mamy coś tu do odblokowania? Aha, to jest tutaj. Dobra, mamy ul. Czy to ma znaczenie, w którym miejscu będziemy to stawiać? O, pszczółki już sobie latają pięknie. My sobie za ten czas osadzimy drzewa. Te, które już naścinaliśmy. W ten sposób. Nie wiem, jaki jest przelicznik. Nie zwróciłem w ogóle uwagi na to, czy za każde drzewo, które zetniemy, to dostajemy jedną sadzonkę z powrotem do zasadzenia. W sumie tutaj przy domku by można było sobie posadzić. Już podejrzewam, że my bardzo szybko stąd się wyeksmitujemy. Dobra, i tutaj jeszcze mamy trochę sadzonek. No dobra, ruda żelaza, glina, chleb miodowy. Okej, a co to jest? Sok z arbuza. Zimny, słodki napój ze świeżego arbuza. 10 minut bez pragnienia. Uuu. Dobra. Fajnie. Aha, i tutaj jest w ogóle... Teraz to zauważyłem. A, tutaj nie ma kucania w ogóle. Tu jest zbiorniczek, który się wypełnia. Zbyt pusty, aby zebrać. Okej. Czyli musimy tutaj poczekać. To myślę, że... Co to był za dźwięk? Myślę, że możemy się gdzieś przespacerować. Zobaczyć, co tu jeszcze będzie gdzieś w okolicy. Może tutaj? Nie motyka. Dobra. Mamy to. Nie, to żelazo by też można było chyba pozbierać. Tak zauważyłem, że można raz, że żelazo występuje w takiej formie, ale jeszcze jest jeden myk. I to żelazo występuje w takich płatach. Nie wiem, czy kojarzycie Satysfactory. I tam można było właśnie jakieś wiertnice stawiać wydobywcze. I w takiej formie też występują właśnie te rudy żelaza. Tylko jak na złość tutaj żadnej nie widzę. Aczkolwiek chyba tutaj była dostępna, jak mi się wydaje. Tak, dobra, jest tutaj. O. Takie płatki. Tylko też widzę, że dużo szybciej schodzi nam kill off. Się nam psuje dosyć szybko. W porównaniu do zbierania po prostu tak z kamyków. No, jest duża różnica. I coś kojarzę, że w samouczku było coś chyba mówione, że są tutaj wiertnice.
Tak mi się coś kojarzy. Dobra, czy mogę to zbyt pusty, czyli to jeszcze nie. Okej, czyli to musi dojść do samego końca, żeby... Siema kura. Odblokuj pakiet podstawowy dla zwierząt na stole badawczym, aby dowiedzieć się więcej o zwierzętach. Okej. To jest podlane? Tak, to jest, będzie chyba jeszcze podlane. Więc nie musimy tego jeszcze podlewać, przynajmniej. Mam coś czuję, że jak my dostaniemy ten szybowiec, czy sterowiec, czy zwał jak zwał, to się pierwsze tam wybierzemy. Tylko nie wiem, ile nam zajmie dobicie do tego poziomu. Dobra, zbyt pusty. Jeszcze nie możemy tego zebrać. Myślę, że można by było sobie skrzynkę zrobić. Czemu by nie? W sumie tak, skrzynkę można by było zrobić, bo chciałbym sprawdzić jedną ważną rzecz. Jeżeli chodzi o gatunek survivalowy. Czy my będziemy musieli mieć wszystko w ekwipunku, znaczy potrzebne materiały, czy wystarczy, że będzie skrzynka w pobliżu i to nam wystarczy. Ale to już sobie to sprawdzimy. A propos, kolejna bawełna się nam trafiła. Dobra, skrzynkę sobie może damy tutaj. Deski. Ruda żelaza, glina, kamień, patyki. Sobie tutaj powsadzamy liście, ruda żelaza. O, 16 w staku może być tylko. Okej. Bawełna, piasek. To sobie zostawię. Dobra, i teraz zobaczmy, czy możemy... No i hejkum kejkum. Musimy to mieć przy sobie. Średnio bym powiedział, tak średnio, ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Możemy sobie zebrać miodek, a raczej wosk pszczeli. I tak myślę, że będzie trzeba jeszcze sobie odblokować, zrobić kolejny ul, żeby tego wosku pszczelego trochę więcej było. Ale dobra, moi drodzy, możemy odblokować poziom drugi. Także młotek budowlany jest, wosk pszczeli jest i zobaczmy, co tu jest. Haha, ozdobne stoły i krzesła. Takie typowo tarasowe bym powiedział. Zestaw roślin ozdobnych, średni, okej. Ej, monsterkę tu mają. Cegły są potrzebne, okej. Piec. Okej. Mapa. I butelka. Butelka do przechowywania i zagotowania wody? I szkło jest nam potrzebne. A co jest potrzebne do trzeciego poziomu? Żelazo. Dobra, czyli w pierwszej kolejności piec. Piec, mapa i butelka. Myślę, że to będzie trzeba zrobić. Spróbujmy sobie jeszcze ten piecyk faktycznie odblokować. Ruda żelaza i glina. Weźmy to sobie od razu. Piec. Mamy to. I teraz myślę, że to powinno być chyba tutaj. Tak, dobra. Jest. Mamy piecyk. Czy to może być w pomieszczeniu? Nie wiem, czy jest sens to robić, ale dobra. Zróbmy sobie to na zewnątrz. Opał jest nam potrzebny. To myślę, że deski, chyba że patyki. Zobaczmy, co się nada. Opał. Glina. Dobra, czyli patykami da się palić. I z tego nam powstaną cegły. Bardziej mnie zastanawia, czy w tym momencie rudę żelaza jak włożymy, to się nam uda zrobić od razu sztabki. Czy coś będzie jeszcze nam potrzebne, czy też nie. Dobra, cegła jest, ok. To sobie zostawmy. Widzę, że system
centralnie jak z tego, z Minecrafta schodzi nam do zera płomyczek i wskakuje nam, obniża nam opał. Okej. Dobra, mamy sztabki żelaza. To teraz już widzę, że przydałoby się na przykład ze 2 albo ze 3 piece. No, każdy materiał, osobno na glinę, osobno na piasek. O właśnie, jeszcze jedna rzecz. Sprawdźmy, co powstanie z piasku. Chyba powinien... powinno nam się zrobić szkło. Tak, dokładnie. No to teraz tak widzę, że będzie trzeba chyba ze 3 piece zrobić. Na glinę, na żelazo i na piasek. Żeby się to nam wszystko na bieżąco wytwarzało. Mapa, czy mamy tkaninę, a raczej czy mamy bawełnę? Mamy bawełnę i potrzebowaliśmy... Ile tej tkaniny jest potrzebne na mapę? 2 tkaniny. To sobie jeszcze na zakończenie, tak moi drodzy, zrobimy sobie tą mapę. Raczej zobaczymy, czy się nam uda w ogóle to zrobić. Odblokowaną mapę, może otworzyć... Okej. Zaraz. A, to w ten sposób, czyli to już jest odblokowane, okej. I tu chyba faktycznie jest handlarz. Dobra, tu jest jakiś... Kurczaki. To wygląda tak, jakby to było chyba na powierzchni. No, trochę zwiedzania tu chyba będzie. Napijmy się. Bawełna do zbioru. O, od razu zobaczycie, jak wygląda system podlewania tutaj. No, akurat malinki wymagają podlania. Ciekawe, czy tutaj będzie można zrobić jakiś automatyczny system nawadniający. O, się skończyło. Woda w konewce. Dobra, mamy to. Jeszcze sobie zasadzimy bawełnę. No i wspaniale. Moi drodzy, ja bym was bardzo prosił o zostawienie łapki w górę dla kurki. Dzięki wielkie za to, że byliście ze mną dzisiaj. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza dla zasięgu, bo bardzo mi to pomaga. I widzę, że YouTube bardzo lubi, jak zostawiacie komentarze. Żebyśmy rośli w siłę. O, jak ładnie się tu zaczyna robić. No, naprawdę przyjemnie. I słyszymy się. Dajcie znać, co sądzicie o tej grze, bo bardzo mnie ciekawi wasze zdanie o takim bardziej chyba chillowym survivalu. I słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, dzięki wielkie i pa pa!